5 lat temu kupiliśmy w Grecji jacht i wstawiliśmy go do czarteru. Można powiedzieć, że nie zawsze było łatwo. Mieliśmy wtedy dużo obaw. Na drodze pojawiło się dość dużo trudności i ryzykownych decyzji. Minęło 5 lat, a my chcieliśmy Wam powiedzieć, jak to było. Jak to zrobić, żeby żeglować więcej? No kupić jacht. Ale jacht to duże koszty, nie tylko kupna, ale też utrzymania. Na naszym etapie życia nie mogliśmy się przeprowadzić, zamieszkać na jachcie. Chcieliśmy po prostu móc częściej pływać. No właśnie, no i w zasadzie utrzymanie jachtu jest za drogie, więc szukaliśmy jakichś rozwiązań, co zrobić. Nasz kolega Greg, który jest skipperem, podrzucił taki pomysł, no dobra, no kupcie ten jacht sobie, ale wstawcie go do czarteru. Dzięki temu no, jacht będzie po prostu zarabiał na siebie, więc no dobra, no to myślę, że pomyśleliśmy, że to dobry pomysł. I kolejna rzecz, no to gdzie to robić, prawda? Żeglowaliśmy w Chorwacji, żeglowaliśmy w Grecji, no ale zdecydowaliśmy się na Grecję, bo po pierwsze tutaj żeglowanie jest tańsze, lubimy Grecję, lubimy ludzi, lubimy ten klimat grecki. No czasem można powiedzieć, że się żegluje trudniej, tak? No bo nie ma warunków, ale dzięki temu jednak jest fajniej. To jest nasz kotek, który tutaj tak łazi sobie. No i tak, teraz jaki jacht kupić? Jachty czarterowe muszą spełniać pewne warunki, no, na przykład, nie wiem, no, dotyczące wieku, tak? Czy nie powinny mieć długiego przebiegu? Co tam jeszcze? No, są różne potrzeby. No i z kim współpracować? No bo potrzebowaliśmy firmy czarterowej, która wzięłaby nasz jacht pod opiekę. Tak, no to nie jest łatwa decyzja, no bo są różni ludzie. No my zdecydowaliśmy się nawiązać taki kontakt z pośrednikiem, taką firmą z Holandii, Yacht Match, to się nazywa. No i oni szukali akurat dla South Sea Sail jakiegoś kontaktu. South Sea Sail to jest taka rodzinna firma, która miała po prostu na oku jacht, takiego Oceanisa 45, coś nowego wtedy, bo to był taki 5-letni jacht. W cenie 120 000 euro, no ale 120 000 euro to było powyżej naszego budżetu. No więc zdecydowaliśmy się, że no może spółka, także część my, a część oni. Prawda? No tak. No i to była połowa 2019 roku. Pojechaliśmy, pojechaliśmy do Aten, poznaliśmy się, no jakoś nabraliśmy do siebie wzajemnie zaufania, no i podjęliśmy decyzję o współpracy. No i właśnie pytanie, czy lepiej kupić jacht samodzielnie, czy na spółkę? No, my sądzimy, że współwłasność jest lepsza, bo firma czarterowa, będąc również właścicielem jachtu, podchodzi z większym zaangażowaniem, dbałością. No bo to jest interes też, no wiadomo. Ale Christos zajmuje się również jachtami, które należą w całości do kogoś innego, a on tylko zarządza czarterem, no i to też się sprawdza, więc no, tu oba rozwiązania są ok. No więc jacht był wybrany, to tak się nazywał jacht Ewelina i podjęliśmy decyzję, że kupujemy. Zrobiliśmy survey oczywiście wcześniej, powołaliśmy spółkę MCPY, to jest taka spółka Maritime Company of Pleasure Yachts, coś takiego, czyli NEPA po grecku. No i podpisaliśmy umowę, taką bardzo grubą umowę, odpowiadamy o tym w jednym z odcinków i piszemy też o tym na blogu. Hej ty, kolego, chodź tutaj kolego, nie zasłaniaj. Jacht, który mieliśmy kupić, stacjonował w Chorwacji. Należał do Navigare Yachting. No i umówiliśmy się, że przeprowadzimy go z Trogiru do Lavrio.
Wtedy właśnie nagraliśmy pierwszy odcinek na nasz kanał. Cześć, jesteśmy Agnieszka i Marcin i kupujemy jacht. Jeszcze nie wiemy, jak to się skończy. Przekonaj się razem z nami. Ale tak, no, formalności się przeciągały, no i tak powolutku okazało się, że możemy odebrać jacht tuż przed świętami Bożego Narodzenia. No i wtedy umówiliśmy się, że przepłyniemy tyle, ile zdążymy do świąt, no bo na święta chcieliśmy wrócić do domu, do rodziny, a potem jacht odbierze po świętach już ktoś inny. No, mieliśmy trochę przygód podczas tego rejsu, bo nam zabrakło paliwa, no ale ostatecznie, o tym też opowiadamy w odcinkach, dotarliśmy do Korfu. Po świętach ktoś przejął jacht, żeby przepłynąć do Lavrio. No i wtedy stało się. Stała się taka historia, że przed samym Lavrio, a to było koniec grudnia, tak, prawie Sylwester, zepsuł się po prostu silnik. No i załoga walczyła, no ale w końcu poddała się i wezwała, ponieważ był sztorm, to wezwała helikopter, a jacht po prostu został na morzu i sobie odpłynął gdzieś i po prostu do tej pory nie wiemy co się stało. No i tak to zostaliśmy bez jachtu. No. No ale nie byliśmy sami. Nasi wspólnicy powiedzieli, że zrozumieją, jeśli się wycofamy i obiecują, że nie będziemy stratni, zwrócą nam zaliczkę, a jacht był ubezpieczony, ale proponują, żebyśmy razem poszukali nowego jachtu. No, zaufaliśmy im. I już w kwietniu 2020, podkreślam, mieliśmy na oku nowy jacht, to była Rafaela. No ale w każdym razie tuż właśnie dokładnie się zebrało z tym, zgodziło z tym, gdy wybuchła pandemia. No i to była Rafaela, nasza Rafaela, to był Oceanis 45, no też w tym samym wieku. Tak, Także tak, podpisaliśmy umowę taką na 5 lat. Według tej umowy mieliśmy zagwarantowaną taką dywidendę 10% wartości wkładu po każdym sezonie oraz 2 tygodnie gwarantowane żeglowania w dowolnym terminie z wyprzedzeniem. No ale też mieliśmy taką umowę, że jeśli jacht będzie stał wolny, to powiedzmy w przyszłym tygodniu jest wolny, no to możemy do nich zadzwonić i powiedzieć, że my chcemy popłynąć. I tak rzeczywiście było wiele razy, no bo jachty nie są cały czas wynajęte. No i udało nam się skorzystać wiele razy z takiej sytuacji. Co do tej umowy, no to umowa oczywiście z każdym partnerem jest inna. My akurat uważam, mieliśmy bardzo dobre warunki. Jesteśmy zadowoleni. Można się skontaktować z dużą firmą, z małą firmą. My uznaliśmy, że mała firma będzie bardziej elastyczna i będziemy mogli sobie po prostu rozmawiać o jakichś sytuacjach, tak? I bardziej otwarta na kompromis i tak dalej, nie? Także i to się chyba sprawdziło, nie? No i tak, pierwszy sezon Rafaeli 2020. No, która firma działająca w branży turystycznej była w tym czasie na plusie? No. W czerwcu 2020 popłynęliśmy w pierwszy rejs Rafaelą po Zatoce Sarońskiej. No i to było niezwykłe doświadczenie, bo granice dopiero się otworzyły i w portach było pusto. Wtedy skorzystaliśmy z jedynej okazji swobodnego cumowania w porcie Hydra. No tak, pusto było, ale bardzo przyjemnie. Potem byliśmy jesienią i wtedy trzeba było robić, pamiętam, testy takie na koronawirusa. I co ciekawe, Agnieszce wyszedł negatywny, a mi nierozstrzygnięty, nie wiadomo dlaczego. I Agnieszka pojechała, a ja zostałem. Zrobiłem drugi raz ten test, no i wtedy już wyszedł negatywny, więc mnie puścili, prawda? Więc Przyjechałeś kilka dni później? Przyjechałem kilka dni po prostu później, a ty sobie siedziałaś w Atenach i nawet zrobiłaś kilka odcinków o Atenach, nie?
No i było dużo przygód, bo zgubiliśmy drona, pamiętam, mieliśmy kotwicę zakleszczoną, gdzie musieliśmy wzywać nurka. Tak, to było na Kytnos. Na Kytnos. W Naxos przeżyliśmy burzę. Byliśmy po prostu po Cykladach, Milos, Ios, prawda? Folegandros. No, także, a co do finansowo, no to ponieważ był taki sezon, jaki był, w zasadzie nie było żadnych czarterów, więc po prostu umówiliśmy się, że rezygnujemy. Zresztą sami zaproponowaliśmy, że zrezygnujemy z dywidendy, zresztą oni mieliby z czego pewnie nawet zapłacić. No, ale tak w ramach partnerstwa powiedzieliśmy, że trudno, rezygnujemy. No tak, no następny rok, 2021. Też nie był łatwy. Co? Też nie był łatwy, no, bo wszyscy żyliśmy nadal w podróżniczej niepewności. No i w maju przylecieliśmy do Grecji, porty miały być otwarte, a okazały się, że nie. Były zamknięte. No to pamiętam, że siedzieliśmy wtedy w Marynie przez 2 tygodnie i licząc po prostu, że uda nam się wypłynąć, nie? Pomieszkaliśmy sobie na jachcie. 2 tygodnie. To było w Marynie Olympic. No wtedy I dobrze. wróciliśmy chyba, nie? W ogóle nie wypłynęliśmy Nie, wtedy. nie wypłynęliśmy pamiętam, wtedy, tak. Wypłynęliśmy w czerwcu. Przyjechaliśmy po raz drugi w czerwcu, no i wtedy był Mykonos, Delos, Tinos, też Cyklady. No i w sierpniu też popłynęliśmy z naszą przyjaciółką Justyną, z dziećmi. Jej dziećmi i z naszą córką Zosią. No i też pływaliśmy. Pamiętam małe Cyklady, że tam byliśmy. Wspaniałe miejsce i no niesamowite wrażenie na nas zrobiły małe Cyklady. A we wrześniu 2021 postanowiliśmy się przeprowadzić do Grecji. No i nadal tu jesteśmy, bo teraz właśnie siedzimy w Grecji. Tak. No właśnie, no, wybraliśmy Kretę, tak. Ależ on się tutaj, wiosna idzie. Ach. Ponieważ zdecydowaliśmy się na Kretę, chcieliśmy zamieszkać na dużej wyspie, wybraliśmy Kretę. Przyjechaliśmy w październiku do Chanii, żeby znaleźć tu mieszkanie, a w listopadzie wypłynęliśmy w rejs i wtedy wybraliśmy Zatokę Sarońską. No i wtedy zobaczyliśmy Monewasję, o której marzyliśmy od dawna i ciągle się nie udawało, wciąż była nie po drodze. No i wtedy po zakończeniu roku dostaliśmy po raz pierwszy dywidendę i to było 6 000 euro, czyli takie nasze ustalone 9 000 euro rocznie minus zaległe koszty założenia spółki, jakieś takie rzeczy, bo tam były też wliczone rzeczy, które no zawsze musimy płacić dodatkowo, bo trzeba zamówić nurka i tak dalej, prawda, wysprzątać się i tak dalej, więc jakby udało się. W styczniu 2022 roku zamieszkaliśmy w Chanii, Kreta. No i to był niesamowity czas. Wiele spraw zaczynaliśmy od nowa. Wtedy też założyliśmy nasz drugi kanał Tak Bywamy. Tam opowiadamy o Grecji od strony lądu. Wróciliśmy na jacht w czerwcu i wtedy dopłynęliśmy do Ikarii, a potem wypłynęliśmy jeszcze we wrześniu. Wtedy płynęliśmy we trójkę z Krzysztofem, mistrzem jogi. I wtedy udało nam się spełnić kolejne marzenie, Amorgos. No i pamiętam, że wtedy jeszcze w październiku wypłynęliśmy sobie, po Zatoce Sarońskiej. Z Agatą i Rafałem, naszymi przyjaciółmi, którzy tutaj mieszkają też na Krety. Byliśmy na Moni, naszej ulubionej, prawda? Tam, gdzie są pawie i jelenie? Jelenie, Daniele. Byliśmy w Epidavros, tam gdzie jest amfiteatr. No, bardzo, bardzo lubimy Zatokę Sarońską i te miejsca. Aha, no i pod koniec roku 2022 też dostaliśmy naszą dywidendę, czyli finansowo byliśmy do przodu. Rok 2023, w styczniu złamałam nogę. To było złamanie otwarte. Operacja, długa rehabilitacja, która tak naprawdę trwa do dziś, bo
Wciąż jeszcze nie jestem w formie sprzed wypadku. No i wtedy przez ponad pół roku byłam unieruchomiona całkowicie, dlatego w maju Marcin pojechał z Agatą i Rafałem i z kuzynem, też Rafałem. No i wtedy warunki mieliście trochę trudniejsze i nie każdy dobrze znosił bujanie. W październiku chodziłam o kulach, ale postanowiłam wejść na pokład. Tak jest. Brawo. Popłynęliśmy z poznanymi na Krecie Olą i Tomkiem, którzy prowadzą bloga Polikala i zajmują się kuchnią kreteńską, produkcją oliwy. Ola pisze książki kulinarne. No więc ten rejs był pod hasłem kulinariów. Na Naxos byliśmy w Perivoli, gdzie Nikos z całą rodziną, a przede wszystkim przełożoną babcią, prowadzą lekcje gotowania. Na Tinos poznaliśmy tajemnicę produkcji serów. Odwiedziliśmy lokalną farmę. Było ciekawie. No. A tutaj na Krecie to tak zdarzyło się, że kupiliśmy dwa małe mieszkanka w Hani i przełom roku 23-24 to upłynął pod znakiem remontu i teraz też mamy taki film o naszym wielkim greckim remoncie. Na kanale tak bywamy, więc no, były obawy, czy zdążymy przed gośćmi, przed przyjazdem gości, ale się udało. No i udało nam się przyjąć pierwszych gości już od chyba maja czy no, koniec kwietnia 2024 pierwsi goście. Tak. No i troszkę to takie żeglowanie może, nie wiem, no, troszeczkę może na drugi plan zeszło, przez chwilowo, tak. A no właśnie, bo jeśli wybierasz się na Kretę, to oczywiście zapraszamy do naszych studiów. Ilios i Nero. Mamy stronę nawet, tak bywamy w hani.pl. No ale wracamy oczywiście do żeglowania. W lipcu popłynęliśmy na Dodekanezy. Byliśmy na wyspie Leros, Kalinos, Kos, Nisiros. Mhm. W drodze powrotnej jeszcze zatrzymaliśmy się na tym motylku Astypalei. No i to były dla nas zupełnie nowe rejony. Kos zrobiła na nas wrażenie. Architektura, pozostałości starożytności, a Nisiros, no to przyroda, krater wulkanu, księżycowy krajobraz. Niewiarygodne miejsca. W październiku popłynęliśmy... Na północ. Na północ, tak. Pierwszy raz popłynęliśmy na północ wzdłuż wyspy Evia. No i to był jeden z trudniejszych rejsów z różnych przyczyn, również pogodowych. No właśnie. No i tak 5 lat jak z bicza czas, tak? Rafaela przeszła w inne ręce. Chrystus znalazł dla niej innych właścicieli, a nasza umowa z Chrystosem zakończyła się zgodnie z planem. No i co teraz? No, za jakiś czas planujemy, im wcześniej, tym lepiej, kupno jachtu nowego i przeprowadzkę na jacht, tak żeby mieszkać na jachcie. No ale zanim to zrobimy, to razem z Chrystosem szukamy jakiegoś jachtu, żeby przedłużyć współpracę czarterową, prawda? No i tak, nie mamy teraz jachtu, chcemy pływać, więc będziemy czarterować. No tym razem my będziemy czarterować dla siebie, a nie my będziemy czarterować komuś. Planujemy pływać tak ze 2-3 razy w roku, Tak. po tygodniu. Najlepiej. Najbliższy rejs to jest maj 2025 i wtedy płyniemy razem z firmą, która pomogła nam znaleźć jacht do czarteru, Globe Sairon. Mhm. No bo tak, no bo żeby wyczarterować jacht, no to można oczywiście odzywać się bezpośrednio do firm czarterowych, takie jak South Sea Sail albo jakieś inne, napisać do nich maile, dzwonić, umawiać się, no ale można też skorzystać z usług pośrednika,
który ma w bazie duży po prostu wybór jachtów, całą ma pulę. No i też ma doświadczenie w kontaktach z tymi firmami czarterowymi, z armatorami, no bo ich po prostu zna. A ceny są takie same. No, w zasadzie są ceny takie same, a nawet w naszym przypadku Ania z Globe Sailor ponegocjowała troszeczkę i zbiła cenę tego czarteru. Co ważne, Globe Sailor uważnie dobiera armatorów. Szuka takich, którzy są kontaktowi, szybko znajdują zastępcze jachty. No, gdyby z jakiegoś powodu ten nasz był niedostępny. No tak. Czasem może się po prostu coś stać, prawda? Bielizna. Mieliznę, w śrubę się wkręci, lina. No. Tak. Wiemy coś o tym. No i po prostu fajny kontakt z fajnymi ludźmi, którzy pomagają i wybrać jacht, i ogarnąć formalności. Super sprawa. No dobrze. Podsumowanie finansowe naszej inwestycji. Straciliśmy czy nie straciliśmy? Co? No. Ty wiesz, nie? Ale wy nie wiecie. Dobrze, więc nasze udziały w jachcie sprzedaliśmy za 90 000, czyli za tyle, za ile kupiliśmy po 5 latach. Czyli nominalnie, tak? Więc oczywiście była dość spora inflacja, więc była pewna strata. Nasz przychód po podliczeniu wszystkiego to wyniósł 33 000 euro, ponieważ dostawaliśmy tą dywidendę, prawda? A jako rezydenci podatkowi w Grecji to nie płacimy od tego podatku, od tych dywidend, dlatego że są takie po prostu w Grecji przepisy, że firmy NEPA czy dywidendy z firm NEPA są zwolnione z podatku, więc no to jest na pewno super rzecz. Więc uwzględniając inflację, nasz zysk wyniósł to obliczyliśmy około 20% za 5 lat, prawda? Czyli to jest powiedzmy 4% rocznie. No więc powiedzmy tyle, ile jest inflacja, no tyle, ile można by było w banku, nie wiem, no więc powiedzmy Przyjemniej. na zero, tak. Jacht braliśmy od 2 do 4 razy w roku. Pływaliśmy czasem tydzień, czasem 2, choć zdarzało się i 3 poza sezonem. Nasze koszty związane z rejsem to opłata za sprzątanie i za nurka. Gdybyśmy chcieli czarterować jachty, musielibyśmy zapłacić za 15 czarterów, no a to mieliśmy za darmo. A w roku 2025 chcemy popłynąć w rejs z Wami. Pierwszy rejs planujemy we wrześniu. No i to takie nasze podsumowanie. 5 lat minęło. Jak się czujesz po 5 latach? Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że to się wydarzyło. Bardzo się cieszę. No tak na początku to mieliśmy dość spore wątpliwości, ale chyba jesteśmy zadowoleni. No, nawet jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. No, zawsze były obawy, ale tyle co się napływaliśmy, byśmy się nie napływali normalnie. Absolutnie, nie byłoby szans. To na pewno No nie. i założyliśmy jeden kanał, drugi kanał. Możemy nagrywać dla Was, pokazywać Wam Grecję. To jest dla nas wielka uciecha. No i oczywiście 5 lat minęło, to wcale nie znaczy, że tak płyniemy się kończy. Będziemy nadal się dzielić z Wami naszymi przygodami. Już w maju płyniemy, więc będziemy się dzielić. Potem może z Tobą również w przyszłości. No i tak, no. I będziemy dalej pływać. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.